Emocje psa i człowieka oraz tego, jak sobie z nimi radzić. Zwykle w różnego rodzaju mediach społecznościowych, czy też w badaniach lub webinarach słyszy się o emocjach człowieka lub o emocjach psa. W sensie są to tematy jakby oddzielne po prostu, tak? Natomiast my jako opiekunowie bardzo często sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo się to łączy wszystko ze sobą, jak bardzo łączy się pies, jak bardzo łączy się opiekun w jedną wielką, że tak powiem, całość. Czym są emocje i jakie emocje mamy, skupiając się na ten moment właśnie na człowieku. I tutaj w skrócie napisałyśmy, że emocje są to stany psychiczne, można określić je również jako odczucia, których doświadczamy w danej chwili. Emocje są taką pewnego rodzaju odpowiedzią na to, co spotykamy na swojej drodze, tak? Są poszczególne rodzaje emocji, jak radość, smutek, złość, strach, zaskoczenie, obrzydzenie. Mogłabym jeszcze tutaj wymieniać tych emocji bardzo dużo. Najczęściej są one powiązane z wydarzeniami i sytuacjami, które aktualnie przeżywamy. Pojawiają się i przemijają lub zostają z nami na dłużej, w zależności od intensywności tak naprawdę danego wydarzenia, danej sytuacji. I oprócz emocji jest jeszcze coś takiego, co towarzyszy nam praktycznie każdego dnia, towarzyszy nam praktycznie na co dzień i jest nieodłącznym elementem naszego życia, a mianowicie stres. I czym jest stres? Stres jest zjawiskiem biologicznym, tak jakby naturalną naszą naturalną odpowiedzią naszego organizmu na postawione mu wymaganie, czyli przykładowo ja jestem tutaj dziś z wami, no i cieszę się z tego, że jestem tutaj z wami, tak, ale no nie ukrywam, trochę jest to dla mnie też stresujące. Natomiast mimo wszystko podejmuję to wyzwanie, mimo tego, że się gdzieś tam trochę stresuję. Mamy stres, tak zwany eustres, czyli ten dobry stres, który mobilizuje nas do działania, przyspiesza procesy myślowe, bez którego tak naprawdę możliwe, że bardzo mało byśmy osiągnęli jako ludzie. I jest ten zły stres, czyli tak zwany dystres, który po prostu nas blokuje, ogranicza nasze poczucie sprawczości, no generalnie przytłacza nas i sieje bardzo dużo takie spustoszenie w naszym organizmie, tak? Często jego nadmiar prowadzi do depresji lub różnego rodzaju stanów lękowych. Emocje są kluczowymi elementami całego procesu doświadczania stresu. Wiele z nich, na przykład smutek, gniew, złość, warunkuje powstawanie tego stresu. Dlatego, aby lepiej zrozumieć jego działanie w organizmie i sobie z nim poradzić, ważne jest, aby zrozumieć swoje emocje. Czyli tak naprawdę powinniśmy czasem siebie zapytać, czemu ja czuję tą złość, czemu ja czuję daną emocję, z czego to wynika, dlaczego tak się dzieje. Zapytać po prostu samego siebie, a nie wchodzić w to po prostu głębiej i dawać się temu, w cudzysłowie mówiąc, troszeczkę tak potocznie mówiąc, zjadać. Tak, kiedy najczęściej doświadczamy wspólnie z psem stresu i emocji? Ja tutaj w sumie wymieniłam 4 pozycje, natomiast wiem, że jest ich dużo więcej. Między innymi jest to na pewno wizyta u weterynarza. No, kto się w sumie nie stresuje wizytą u weterynarza, prawda? Nie wiem w sumie czasem kto bardziej, czy pies, czy człowiek, bo ja na przykład jak chodzę z moim psem do weterynarza, to po prostu jestem w strasznych nerwach, szczególnie w ostatnim czasie, gdy mój pies się posypał trochę zdrowotnie, więc chyba bardziej ja przeżywam te wizyty niż on sam. No ale tak, wizyta u weterynarza zawsze wywołuje raczej niekoniecznie przyjemne emocje. Powrót opiekuna do domu, tutaj jest zupełne przeciwieństwo tego, a mianowicie no zawsze jest ta radość, zawsze jest w ogóle szał, endorfinki i tak dalej, że ukochany, najwspanialszy człowiek wraca po kilku godzinach z pracy, tak, czy z jakiegoś wyjazdu. No i tak, dalej, sytuacje spacerowe. Tutaj nie będę się za bardzo rozgadywać, ponieważ praktycznie
cały nasz wykład, no dobra, może 90%, będzie dotyczył głównie tych sytuacji spacerowych, bo według nas najbardziej doświadczamy właśnie emocji i stresu podczas sytuacji po prostu spacerowych, dlatego tutaj jeszcze sobie do tych sytuacji spacerowych wrócimy. Więc zdarza nam się czasem pokłócić, czy to z partnerem, czy to z dzieckiem, czy to z rodzicem, nieważne z kim, ale ważne jest tutaj w tym wszystkim to, że kłótnia, mimo tego, że bardzo często toczy się między ludźmi, odbija się też emocjonalnie na naszym zwierzęciu. On, mimo że jakby personalnie nie kłóci się z nami, tak, czy z naszym facetem, czy z kimkolwiek, to i tak odczuwa te emocje i tak się denerwuje. Bardzo często się zdarzy też, że pies na przykład oszczekuje osobę, która przypuśćmy krzyczy. No naprawdę, zdenerwował się też to na swój sposób przeżywa. Jakie sytuacje spacerowe stresują nas najbardziej z udziałem psa? Co takiego się może w sumie stać podczas spaceru, co może wywołać w nas jakieś silne emocje, stres? No, wydaje mi się, że 99,9% opiekunów stresuje się tym, że pies najzwyczajniej mówiąc mu ucieknie. Czyli, pogoni zwierzynę albo coś zobaczy, zwieje, nie ma. A ja sama przeżywam takie doświadczenie, nie polecam. Jest wtedy bardzo duży stres i u zwierzęcia, i u opiekuna. Kolejną trudną sytuacją podczas spacerów jest pies podbiegacz. Psy podbiegacze to jest w ogóle klasyk. Niektóre pieski mają też problem z kontaktem z innymi psami, tak? Niektóre potrzebują tego czasu jednak więcej, żeby sobie tego psa po prostu obejrzeć, troszeczkę poobserwować i taki nagły kontakt jest po prostu dla nich trudny, tak? Bardzo często to potem też się odbija na opiekunie, bo na przykład pies zaczyna go podgryzać po dłoniach, opiekuna to denerwuje, no i znów emocje, tak? Znowu się wkrada temat emocji, gdzie po prostu denerwuje się i pies, i opiekun. No i tak, pogryzienie psa to jest kolejna kwestia, która też jest bardzo problematyczna, jakby nie patrzeć, bo wtedy boimy się my o nasze zwierzę, boi się też pies, nie rozumie co się stało. Kto z nas by chciał być pogryziony? Obstawiam, że nikt. Ostatni podpunkt tutaj już w tych sytuacjach spacerowych, to właściwie różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony innych psiarzy, przewodników psów, tak. Wiadomo, że czasem po prostu niestety spotykamy się z nieprzyjemnymi osobami. Tak naprawdę wiecie o sobie więcej wzajemnie niż jesteście sobie w stanie wyobrazić, gdziekolwiek to zabrzmi, ale tak jest. Tworzycie z psem jedność, tworzycie z psem duet. Wyobrażając sobie taką sytuację spacerową, można dostrzec naprawdę wiele, tylko trzeba tego chcieć, bo tak naprawdę opiekun jakby się przyjrzał psu, to jest w stanie naprawdę zauważyć, na przykład, nie wiem, mogą występować bardzo silne napięcia smyczy lub przyspieszone na przykład tempo poruszania się psa. To już świadczy o pobudzeniu u psa. Są w stanie wyczuć zapach naszego potu, a jak doskonale wiemy, pocimy się, gdy się stresujemy, bądź nie wiem, drżą nam dłonie. Spina się nasze ciało w momencie, gdy się denerwujemy, więc pies po prostu ma świadomość tego, że jego opiekun jest aktualnie w danej sytuacji zestresowany. No i te emocje często są trochę zgubne, trochę nami kierują i często niestety zdarza się to na spacerach. I to jest jak najbardziej normalne. Sama się z tym czasami borykam. Najczęściej jest to właśnie w sytuacjach nagłych. Czyli teraz zaczniemy tutaj rozmawiać o błędach opiekunów, jakie tutaj robimy. I pierwszym jest panika. No i właśnie panika najczęściej jest właśnie w sytuacji nagłej, oddajemy się zupełnie temu emocjonalnemu reagowaniu i wtedy różnie reagujemy. I prawda jest taka, że czasem, i tu Wam bardzo, bardzo polecam nagrywać spacery ze swoimi psami. To jest dla dobra naszego i naszych psów. Bo wierzcie mi, ja zaczęłam nagrywać spacery, ponieważ mam psa takiego, który nadmiernie reaguje na bodźce różne.
i zauważam błędy. A jak wiadomo, na błędach można się bardzo wiele nauczyć. I taki przykład ze spaceru, na przykład ostatnio zaskoczył nas pies. Mój pies trzymał w pysku puler, takie Ringo duże. No i puścił to Ringo i ja zamiast odejść z moim psem, no to powiedziałam mu: wracaj po puler. I mój pies miał takie: no i co ja mam teraz zrobić? Więc no ja, gdyby ten pies nas nie zaskoczył, wiem, żebym tak nie zrobiła, natomiast mam już nauczkę i nauczyłam się, po prostu już wiem, że jak ten puler, zostawiamy, trudno, najwyżej inny pies zabierze, ale tutaj jest najważniejsze są emocje naszego psa. No i żeby jakby chcieć, żeby pies tak chodził przy nodze, no to musimy najpierw zacząć ćwiczyć z psem w prostych warunkach, na przykład w domu, później pójść do ogrodu i ćwiczyć tą nogę, później na osiedlu i stopniowo generalizować to zachowanie w innych sytuacjach coraz trudniejszych. Tak, żeby po prostu takie trochę liczenie siły na zamiary też dla naszego psa. Tak samo tutaj będziemy więcej o tym mówić z Patrycją, na przykład brak zwracania uwagi na komunikaty, które daje nam pies. I my robimy o jeden krok za dużo, za daleko, z naprzeciwka idzie pies, no i nasz pies już jest w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, trochę jest wysyłany postawą naszą ciała na drugiego psa. Więc zwracajmy uwagi na komunikaty, ale o sygnałach psich będziemy jeszcze bardzo dużo mówić. Brak zarządzania środowiskiem. Takie właśnie pakowanie psa na przysłowiową minę, czyli na przykład podejście na wprost innego psa na wąskiej ścieżce, czy na przykład też miałam ostatnią sytuację, zamawiałam jedzenie, siedzę sobie z psem, była bardzo wąska ścieżka, no i pani nagle zaskoczyła nas, nie miałyśmy gdzie się schować i pani poszła prosto na mojego psa, pomimo że mój pies zaczął już szczekać. Ja ledwo ją utrzymałam, bo to jest duży, silny pies. Jak ja w ogóle sobie radzę? I tutaj zacznę od takiego hasła, które przez wielu psiarzy nazwane jest hasłem ratującym życie. Jest to przywołanie. W momencie, kiedy nasz pies przybiega za każdym razem na nasze przywołanie, no to my mamy pewność, że w sytuacjach zagrożenia on zawsze do nas przybiegnie. I wtedy w miejscach publicznych możemy spuścić psa, bo też nie jest powiedziane, że ten pies musi być na smyczy, natomiast jest powiedziane, że musi być odwoływalny i przywoływalny po prostu. I tak samo odwołanie. W momencie, jeżeli wasz pies się jest w stanie odwołać od zwierzyny leśnej, czy no niestety bardzo często czytam na różnych forach psich, że jest bardzo dużo trutek rozrzucanych. No jest to przerażające, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ten człowiek ma w głowie, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem, który to robi, no bo dla nas zwierzęta są jak członkowie rodziny, no a to jest ogromne zagrożenie dla naszych zwierząt, psów. I to odwoływanie jest też bardzo ważnym hasłem. Noga, tak jak już mówiłam, to tutaj minięcie kogoś na wąskim chodniku, ale tak jak mówię, przepracujmy to najpierw w prostych warunkach domowych i później stopniowo generalizujmy. I hasło zostaw, które też jest bardzo ważnym hasłem, dzięki któremu pies jest w stanie zostawić na przykład, nie wiem, spleśniały chleb, czyli na przykład obiad sąsiada, który wyrzucił resztki. Też nie jestem w stanie zrozumieć czemu, bo jest mnóstwo koszy wokół, no ale niestety tak niektórzy robią. I tutaj też warto w momencie uczenia psa na przykład w domu, zostawania, możecie wziąć chrupka, którego pies lubi, ale to nie jest jego ulubiony smaczek i powiedzieć hasło zostaw, zasłonić ręką, a w nagrodę odrzucić dużą ilość smaczków, które pies bardziej lubi, dalej. Czyli też trochę uczymy psa takiego odbiegania od tego, co ma zostawić. Czyli trochę taki nawyk. Czyli jak słyszy hasło zostaw, no to od razu wie, że po drugiej stronie będzie coś dużo fajniejszego, więc warto to zostawić. Skupmy się po prostu na psie. Jeżeli mamy telefon, na chwilę odbierzmy, ale w przypadku psów tak emocjonalnych, na przykład jak mój, no to ja muszę mieć oczy dookoła głowy i to nie ma zmiłuj, po prostu. Spacer jest dla psa. Co jeszcze?
Świadomość mowy ciała psa, to tak jak mówiłam wcześniej i jeszcze będziemy o tym mówić, i poprawa kompetencji społecznych, czyli na przykład warto oprócz tego, co mówiłam, też na przykład spróbować spacerów socjalizacyjnych, tylko uwaga, żeby nie było to 15 psów, tylko tam mniejsza ilość, 3-4, żeby to były takie wartościowe spacery dla tego waszego psiaka. Też super są warsztaty z komunikacji, bardzo dużo szkół organizuje takie warsztaty z komunikacji. Sama byłam na takich warsztatach i bardzo pokazane jest właśnie, uczymy się tych sygnałów, jakie pies wysyła, ale też uczymy wspierać w sytuacjach spacerowych, więc tutaj też bardzo polecam i informowanie o zagrożeniu. I tutaj to jest bardzo fajny dodatek do spacerów, natomiast trzeba na to uważać, dlatego że w momencie, kiedy na przykład jesteśmy zestresowani po pracy, wychodzimy z psem, choć ja zaczęłam na przykład praktykować jogę przed spacerem z psami, więc bardzo też polecam, bo troszkę te emocje też opadają po pracy. No ale jeżeli mamy te emocje w sobie, to wtedy nie zalecam, no bo w momencie, kiedy mówimy na przykład uwaga pies, i to jest informacja do naszego psa, czy uwaga rowerzysta, no to mówimy, informujemy psa. Natomiast jeżeli jesteśmy w emocjach i powiemy uwaga rowerzysta, no to same nasze emocje wzrastają do góry, no i naszego psa oczywiście też, bo Wspomniałam już o jodze. No i nie tylko w zasadzie yoga jest taką formą trochę regulacji naszego stresu, czy tych właśnie niepowiązanych emocji. Ja tutaj wspomniałam już wcześniej, że fajnie jest umieć je po prostu nazwać, tak? Bardzo często ludzie tego nie potrafią, a jest to przydatna umiejętność po prostu w życiu, na co dzień. Nauczyć się je rozumieć. Medytacje, yoga, afirmacje, ćwiczenia oddechowe, to wszystko naprawdę strasznie, ale jest naprawdę strasznie wycisza. Praktykujemy, polecamy. Regularne spacery dekompresyjne. Nie wiem, czy termin dekompresyjny jest znany wszystkim, ale generalnie jest to spacer luźny, taki swobodny, na łonie natury, gdzie po prostu możemy sobie pozwolić i my, i nasz pies na to, żeby się w pełni na takim spacerze wyluzować. Jest to najczęściej spacer albo na długiej lince, albo totalnie bez smyczy, jeśli sobie możemy na to pozwolić. A jeśli oczywiście, tak jak tutaj Dominika wcześniej wspomniała, mamy odwoływalnego psa. I takie spacery na łonie natury, gdzie jest dużo zieleni, gdzie jest po prostu świeże powietrze, też pozytywnie wpływają na nasz układ nerwowy. Dbanie o czas dla siebie. I zapominamy o tym, żeby znaleźć chociażby te pół godzinki czasu dla samych siebie, no to niestety nie będzie z tego nic dobrego, bo będziemy się po prostu zapętlać notorycznie. No i tak, i tutaj już mamy jeszcze terapię, no ale to już jest taka, wiadomo, ostateczność, jeśli totalnie nie jesteśmy sobie w stanie radzić z naszymi emocjami. No i super by było mieć też jakieś hobby, które będzie pewnego rodzaju oderwaniem od tej naszej codzienności, od tych naszych wszystkich stresorów i niepożądanych emocji. I tak teraz w sumie z psiego punktu widzenia. Tak, z psiego punktu widzenia. No właśnie, nasze psy odczuwają nasze emocje, w ogóle są bardzo podobne też do nas. Odczuwają zarówno emocje, jak i stres, chłoną nasze emocje bardzo, jak gąbka. Kiedyś czytałam, że w momencie, kiedy kończymy pracę i wracamy do domu, to zanim się przywitamy z psem, powinniśmy wziąć porządny prysznic, żeby pies nie poczuł tych wszystkich emocji. Dość kontrowersyjne, ale no właśnie to mówi o tym, że psy chłoną te emocje nasze i no musimy się starać tutaj trochę izolować psa od tych emocji. Na przykład jak się kłócimy z członkami rodziny, no to warto przejść do drugiego pokoju i to naprawdę jest jak najbardziej okej. I tutaj też, jeżeli chodzi o spacery, to rozmawiajmy z naszymi psami, nie bójmy się z nimi rozmawiać, naprawdę. Tutaj prowadźmy z nimi dialog, nie monolog. Nie bójmy się rozmawiać, nie zastanawiajmy się, co inni ludzie o nas myślą. Ludzie są różni, mają różne poglądy
Ja na początku trochę, jestem ogólnie osobą trochę nieśmiałą, więc na początku trochę dziwnie się czułam, jak ktoś na mnie dziwnie popatrzył na osiedlu, bo od niedawna mieszkam na nowym osiedlu z moim psem. No ale ja po prostu pytam swojego psa, gdzie chce pójść, czy na przykład boi się danej osoby czy psa. Możemy iść drugą stroną ulicy, jeśli chcesz. Po prostu z nim rozmawiam. I taki tutaj apel od nas, rozmawiajcie ze swoimi psami, też w miejscach publicznych. Strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej. Starać się rozumieć i respektować te jego komunikaty. Dawać psu możliwość podejmowania decyzji, dbając o jego też bezpieczeństwo, tak? Bo wiadomo, że nie zawsze możemy sobie też pozwolić na to, żeby psu w każdych możliwych warunkach dać możliwość decydowania, tak? Nie wiem, szliśmy na ruchliwej ulicy, czy obok ruchliwej ulicy i każemy mu decydować, co ma robić. No wiadomo, różne decyzje może podjąć, więc nie, tutaj jakby robimy to z głową, tak? I o tym należy pamiętać. Tutaj informowanie też o tym zagrożeniu, o czym już wspomniała wcześniej Dominika, czyli wiadomo, uwaga pies, uwaga rower, w zależności od tego, czego nasz pies gdzieś tam się obawia i czego mógłby się naprawdę panicznie wystraszyć. Wspierać psa również swoją obecnością, dotykiem, słowem, zachowaniem spokojnej tonacji głosu, o czym też tutaj wcześniej było wspomniane. I wiele tych elementów, o których właśnie przed chwilą powiedziałam, składa się na harmonizację z psem. Czyli na co opowie nam Dominika. Nasz pies może na przykład stwierdzić, że potrzebuje naszego wsparcia. I co wtedy się dzieje? Jeżeli stoimy do niego frontalnie, no to odbija się trochę tak od furtki, tak? Nie ma możliwości odejścia i trochę jest tak wrzucany w tą sytuację trudną przez nas kompletnie nieświadomie. Natomiast jeżeli obrócimy się bokiem, no to mamy tą otwartą furtkę właśnie. Czyli pies ma możliwość odejścia. I wierzcie mi, że taki pies zacznie po prostu stosować to wsparcie i tą otwartą furtkę i zamiast przejmować trochę inicjatywę i rzucać się na innego psa, będzie wolał odejść i będzie wiedział, że będzie miał w nas wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze bo tutaj też mi się to bardzo sprawdziło, dlatego chcę wam to powiedzieć, strategię radzenia w sytuacji trudnych, to obserwujmy psy w naturalnym środowisku. Mój pies na przykład zaobserwowałam, że w sytuacjach stresowych lubi nieść coś w pysku. I teraz jak wychodzimy na spacery, to mój pies po prostu ma pulera w pysku, czyli to Ringo. I są momenty, i naprawdę bardzo często już się zdarza, że jest w stanie minąć inne psy, bo trzyma tego pulera w pysku, troszkę go zagryza sobie, żeby tak się regulować. I ja się śmieję, że on ma taką tarczę po prostu, nie wiem, jak Avengersi albo coś w tym stylu, po prostu amulet, gdzie on wie, że jak ma pulera, to żaden pies go nie ruszy i faktycznie jego ciało wtedy jest bardziej rozluźnione, także tutaj też polecam z własnego doświadczenia. Dajmy czasem sobie ten upust emocji, tak? Dajmy czasem sobie po prostu powiedzieć brzydkie słowa, że tak powiem. Dajmy czasem po prostu, stawmy czasem po prostu tą granicę, tak? Że nam się to nie podoba, że po prostu, nie wiem, jesteśmy w trudnej teraz sytuacji. Ja na przykład kilka razy po prostu wzięłam psa za szerki i centralnie z tymi szerkami odprowadziłam go do opiekuna. Bo jakbym pozwoliła po prostu na dalsze kotłowanie się z psem, czy to innego klienta, czy to mojego psa, no to mogłoby dojść po prostu, zwyczajnie mówiąc, do tragedii. Niejednokrotnie też zdarzyło mi się naprawdę głośno krzyknąć i wystraszyć psa. Kiedyś była też taka sytuacja, że podbiegł do nas obcy pies i gdyby tak naprawdę nie mój krzyk, no to pies by najprawdopodobniej rzucił się na mojego psa. Kiedyś też zostałam zmuszona do użycia gazu pieprzowego. Tak, takie sytuacje się zdarzają, dlatego tak jak tutaj napisałam, nie bójmy się po prostu korzystać z różnych form
regulacji emocji, z różnych form pomocy też sobie. Oczywiście taki gaz pieprzowy, czy jakaś, kurczę, nie wiem, pałka teleskopowa, czy cokolwiek, to jest już totalna ostateczność, wiadomo, ale naprawdę czasem w sytuacjach krytycznych warto po prostu o tym pamiętać i nie bać się ratować tak naprawdę swojego czworonoga, czy czasem nawet po prostu samych siebie. Mamy tak naprawdę dwa wyjścia, jeśli chodzi o radzenie sobie z trudnymi sytuacjami z naszym psem. Możemy albo walczyć w trudnych sytuacjach, gdy spotykają nas trudne emocje, stres, albo możemy też notorycznie, nieustannie uciekać. Ja powiem dwa zdania o tym walczeniu. Wybór należy tak naprawdę do Ciebie. Czy zechcesz pracować nad sobą, nad swoimi emocjami i umiejętnościami radzenia sobie z nim, czy też nie. Rozumienie doznań emocjonalnych zwiększa poczucie naszej kontroli, zmniejsza emocjonalne reagowanie, a tym samym poziom stresu również spada. Wdrażając zmiany w swoje życie, wychodzisz ze swojej strefy komfortu, a wtedy dzieje się magia. Czyli podsumowując tak naprawdę, jeśli nie będziemy próbowali robić coś ze sobą, ze swoim psem, no to po prostu będziemy stali w miejscu, tak? I nic się najzwyczajniej w świecie nie zmieni. Dlatego warto może tak na początek po prostu zastanowić się na początek, tak, co ja czuję, co czuje mój pies, dlaczego tak czuję, dlaczego się tak zachowuję i stopniowo, małymi kroczkami wdrażać zmiany. Natomiast jeśli ktoś nie jest gotowy na zmiany, no to może też korzystać ze strategii, powiedzmy, tego przysłowiowego uciekania. To jest jak najbardziej okej, tak? Też mogą nas ponieść emocje, nie każdy też od razu jest gotowy na walkę. Uciekanie jest jak najbardziej też w porządku. Tutaj pozwolę sobie przeczytać, musisz być jednak świadomy, że taki sposób radzenia sobie z emocjami i stresem sprawi, że zatrzymasz się w miejscu na długi czas i nic nie zmienisz na lepsze. Także tutaj podsumowując, jest to w porządku, natomiast warto dla komfortu swojego psa i swojego próbować coś zmienić, próbować trenować z psem, próbować skonsultować się ze specjalistą, który pomoże Wam i pokaże, jak wspierać też psa w trudnych sytuacjach i w ten sposób idziemy do przodu. Małymi kroczkami, ale do przodu. I wierzcie mi, że po jakimś czasie i Wasz pies będzie Wam wdzięczny za to i Wy sobie również. Także życzę Wam, żeby Wasze spacery były coraz lepsze, żebyście, jeżeli macie problemy ze swoimi psami, stawiali pomału kroki do przodu, ale i każdym sukcesem ze swoim psiakiem się po prostu cieszyli i celebrowali.